Jadwiga Nowak-Jeziorańska z Wolskich, pseudonim Greta, urodziła się w 1917 roku. W momencie wybuchu wojny była studentką drugiego roku wychowania fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas okupacji była łączniczką Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Wówczas poznała przyszłego męża. Jeziorański, pseudonim Zych, oczekiwał na dowódcę. W mieszkaniu pojawiła się jednak szczupła, bardzo zgrabna dziewczyna o zadartym nosku i ślicznych, dużych, lekko skośnych oczach. Uczesana była à la Greta Garbo i trochę ją przypominała. Przywitała go miłym uśmiechem i przedstawiła się. Nazywam się Greta. Para wzięła ślub podczas Powstania Warszawskiego. Po wojnie oboje udali się do Londynu. O roli, jaką w życiu Nowaka-Jeziorańskiego pełniła Greta, świadczą nie tylko wystawiane w muzeum obrączki, ale także i fotografie. Do obrączek dołączony był liścik. Pamiętaj, Wisiu, że gdziekolwiek będę i kiedykolwiek spotkamy się znowu, moje wszystkie myśli będą należeć do Ciebie i nie opuszczę Cię nigdy. Do widzenia. Twój kochający Cię Zdzich. Wracając do fotografii, zajęła się nią po przeprowadzce do Monachium, kiedy jej mąż został dyrektorem polskiej rozgłośni Radia Wolna Europa. Portretowała Jana w sytuacjach półprywatnych, domowych, fotografowała także innych pracowników radia. Z czasem zaczęły pojawiać się także zdjęcia impresyjne, martwe natury, pejzaże, inspirowane podróżą po Włoszech, Hiszpanii i Ziemi Świętej. Czarno-białe odbitki wykonywała we własnej ciemni. Od 1957 roku była członkiem Londyńskiego Stowarzyszenia Fotografików Polskich. Jej zdjęcia można było zobaczyć na wystawach fotografii polskiej na Obczyźnie, a po 1989 roku również w Polsce, między innymi w Ossolineum. Zmarła w 1999 roku. Po wojnie nigdy już nie dotarła do Polski. Najpierw, gdy jej mąż kierował Radiem Wolna Europa, było to po prostu niemożliwe. Później nie pozwalał na to stan zdrowia. Całe życie poświęciła mężowi, który pożegnał ją słowami: robiła wszystko. Pisała na maszynie, prowadziła archiwum, zajmowała się domem. Żyła tylko dla mnie. Mam świadomość, że wiele od niej brałem, a niewiele dawałem. Pocieszam się tylko, że nie dla siebie. Jej fotografię zobaczyć można na stronie internetowej Muzeum Pana Tadeusza.